W dzisiejszym filmie wystąpi zimowy chustecznik, przypadkowe serduszko oraz natrętna potrzeba mieszania wszystkiego ze wszystkim. Każda strona chustecznika jest troszkę inna, bo przy okazji filmu chciałam sobie przetestować kilka rozwiązań. Zanim przejdę do testów, zaczynamy klasycznie, czyli kwadratowy chustecznik malujemy na biało, białą farbą akrylową. Malujecie tyle razy, ile potrzeba. Mój pomalowałam dwukrotnie. Dziś w rolach głównych wystąpi papier ryżowy od firmy Icecraft oraz rameczka wycinana z tektury. To jest rameczka zimowa, ale wybór mamy spory, więc jeżeli macie ochotę, to możecie trochę podłubać w naszym sklepie. Na pewno coś fajnego się znajdzie. Na dwóch stronach chustecznika będzie rameczka, a na dwóch normalnie wyrwany obrazek. Bardzo ładne wzory i na nieszczęście wszystkie pasują. No cóż, potrafię marudzić w każdej sytuacji. Nie ma co jęczeć, trzeba dokonać wyboru. Dwa wyrwane obrazki po prostu przylepię z dwóch stron chustecznika. Żeby nie było widać brzegów papieru ryżowego, będę kombinowała z szablonem. A z dwóch stron będzie śnieżynkowa ramka i tutaj pod ramkę przykleję tylko pasujące kółeczko. Jak zwykle do klejenia używam specjalnego kleju do deku. Smaruję powierzchnię, przykładam obrazek i na końcu cały obrazek klejem zasmarowuję od góry. Na mokro klej ma kolor mleczny, ale gdy wyschnie jest idealnie przeźroczysty. Bez względu jakiego kleju użyjecie, po wyschnięciu będzie go widać. Zawsze, naprawdę zawsze jego połysk jest troszkę inny niż połysk farby. Albo błyszczy się mniej, albo więcej, po prostu go widać i z tego powodu nasze pudełka trzeba lakierować. Gdy klej wyschnie, przynajmniej raz moje pudełko lakieruję lakierem akrylowym matowym. No i nareszcie kombinowanie, testowanie, czas zacząć. Na początku błyszczący Heavy Body Gel oraz brokat. Heavy Body Gel, gdy wyschnie, jest idealnie przeźroczysty oraz błyszczący. Odbijając go przez szablon, nie musimy się martwić, że najedziemy nim na wzór i na przykład jakaś część ptaszka nie będzie widoczna. Prawdę mówiąc, to nie miałam takiego zamiaru. Śnieżynki po prostu miały być wokół obrazka i tyle. A gdy zdjęłam szablon, okazało się, że chciałam jakoś, ale wyszło inaczej. Pastą wjechałam niechcący na lewego ptaszka, ale nie szkodzi, bo gdy pasta wyschnie, nie będzie jej widać. Ona będzie przeźroczysta i błyszcząca. Mokry Heavy Body Gel posypuję brokatem, a najgrubiej posypuję tam, gdzie są brzegi papieru ryżowego, żeby nie było ich widać. Czyli tu posypuję najgrubiej, bo zależy mi na ukryciu brzegu papieru. A w tym miejscu niechcący wjechałam pastą na ptaszka i tutaj brokatem już nie posypuję, bo po co? Ptaszek ma być dobrze widoczny. A to jest perłowa pasta z serii Deluxe. Na pierwszy rzut oka i podczas nakładania wygląda podobnie. Ale główna różnica jest taka, iż ta pasta po wyschnięciu jest nieprzeźroczysta. Jeżeli przykryjemy nią ptaszka albo zamek, to on po prostu przestanie być widoczny. Przy tej paście nie ma już miękkiej gry, po prostu trzeba bardzo uważać, gdzie ją nakładamy. To, że pasta jest kryjąca, widać na górnych śnieżynkach. Zostały przykryte pastą i częściowo ich nie widać. A jeżeli macie ochotę trochę bardziej pokombinować, to można zmieszać Heavy Body Gel z brokatem. Heavy Body Gel po wyschnięciu jest błyszczący i idealnie przeźroczysty. Jeżeli macie ochotę domieszać brokat, to można dowolnie kombinować. Ja dałam trochę perłowego i szczyptę srebrnego. Im więcej dodacie brokatu, tym mniej przeźroczysty będzie Heavy Body Gel. A na końcu po prostu zrobi się z niego pasta brokatowa, ale myślę, że to fajnie wygląda, o ile tylko pasuje do projektu. Gadam i źle przyłożyłam szablon, będzie to trzeba po wyschnięciu uzupełnić. Z tej strony Heavy Body Gel wymieszałam z brokatem. Tak po wyschnięciu wygląda perłowa pasta Deluxe. A tutaj jest Heavy Body Gel posypany brokatem. A jak to wszystko mi wyschło, to przypomniałam sobie, że przecież jest świetna pasta o nazwie Krystaliczny Lód. Mogłam ją odbić przed szablon, bo właśnie do tego byłaby super, ale zapomniałam. Szkoda. No trudno, to następnym razem, nie ma co marudzić. Teraz obrazki pokrywam lakierem błyszczącym. A na brzegach dodam trochę srebra. Do zrobienia tego efektu potrzebujecie kleju do złoceń albo konturówki do złoceń, bo konturówka to generalnie klej, tylko jest bardziej gęsta. Na wszystkie brzegi nakładam preparat, bo potem złapie mi do tego sreberko.
Nakładam i suszę mniej więcej pół godziny. Gdy preparat jest klejący, ale nie brudzi palca i jest gotowy do zastosowania srebrzenia. Srebrną folię wystarczy docisnąć i oderwać. No i jeżeli folia została przełożona dobrą stroną, to wszystko gra i buczy. A jeżeli srebrzenie nie działa, to po prostu przykładacie folię drugą stroną. Trzeba ją odwrócić i wszystko będzie znakomicie działało. Zamiast srebrnej folii można użyć pasty woskowej, to też będzie fajnie wyglądało. No ale folia daje efekt wow. W kamerze nie wygląda źle, ale w naturze ten efekt jest po prostu rewelacyjny. A na zakończenie jeszcze dwa preparaty, które do prac zimowych nadają się znakomicie. Po pierwsze pasta żelowa. Jeżeli mogę ją do czegoś porównać, to jest taki właśnie błyszczący Heavy Body Gel, ale w aplikatorze. No i nie jest tak zwarta jak Heavy Body Gel, odrobinę się samopoziomuje. Drugim super zimowym preparatem jest krystaliczny śnieg. Jeżeli na obrazku jest namalowany śnieg, nakładamy naszą pastę, czyli śnieg krystaliczny i ten nasz śnieg wygląda po prostu lepiej. Otrzymujemy ładny efekt 3D z bardzo miłym dla oka połyskiem. Do otworu, przez który będą wyciągane chusteczki, przykleję koronkę, normalnie klejem na gorąco. A na koniec zostały mi do ozdobienia jeszcze dwie kartonowe rameczki. Przemalowuję je na biało farbą akrylową, a gdy farba jest jeszcze mokra, posypuję brokatem. Delikatny brokat świetnie przybiera do farby i według mnie nie ma tutaj potrzeby stosowania żadnych specjalnych klejów. Gdy farba wyschnie, omiatam ramkę pędzelkiem. Brokat, który się za słabo przykleił, odpadnie i teraz już ją mogę przykleić do pudełka. Najlepszy na świecie klej nakładam gąbeczką i ramkę po prostu dociskam. A na koniec, jeżeli macie taką ochotę, no bo ja zawsze mam, można ramkę podcieniować od środka. Chustecznik skończony. Ustawiłam go, żeby zrobić zdjęcia, ale on jakiś taki smutny i samotny. Pomyślałam, dorobię mu serduszko. A jak zrobiłam serduszko, powiem Wam w pół minuty. Po pierwsze, serduszko akrylowe pokryłam szronem. Z resztki papieru wycięłam ptaszki i przykleiłam do serduszka. Do przyklejenia użyłam kleju do deku, ale jest to wersja kleju z brokatem. Pędzelkiem na łączeniu domalowałam paseczek, a konturówką wygrzmociłam taką prostą koronkę. I jak już wszystko było gotowe, postawiłam serduszko koło chustecznika, to od razu było widać, że jest szczęśliwszy. Dadam, gotowe, skończony chustecznik i jego mały serduszkowy przyjaciel prezentują się tak. Jak zwykle listę wszystkich produktów, które używałam w filmie, znajdziecie pod tym wideo, czyli w opisie filmu. Ja dziękuję za uwagę w imieniu nas wszystkich, czyli siebie, chustecznika i naszego serduszkowego przyjaciela.